Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Moje nieustanne czuwanie nad wami sprawia, że z wielką siłą wstawiam się za wami, abyście nie zginęli. Ludzkość nieustannie odwołuje się do swoich praw z powodu fałszywego pojęcia wolności. To pokolenie jest pogrążone w bezmiarze miłości, rozpuście moralnej, braku wiary, dekadencji społecznej, niezgodności pojęć i norm, buncie duchowym, akceptacji złych ideologii, odrętwieniu umysłowym, utracie wartości i negacji Boga. Oto kilka przykładów braku szacunku człowieka dla woli Bożej, dla sposobu, w jaki człowiek konstruuje swoje przejście na ziemi pod każdym względem, dla jego relacji z braćmi i siostrami oraz z otaczającym go stworzeniem. Dzieci, człowiek wędruje po ziemi w poszukiwaniu czegoś więcej, co zaspokoi jego nienasycony apetyt, nie tyle na dobro, ile na to, co nieznane, na to, co prowadzi go do łamania prawa Bożego i ludzkiego, na to, co daje mu panowanie nad innymi i przewagę nad światem. W tym procesie ludzkość upada przez sam fakt pragnienia bycia kimś więcej niż swoimi braćmi i siostrami, i popada w osobistą pychę, która przenosi się na środowisko, w którym się porusza, niosąc ze sobą ciągłą myśl o byciu niezależnym i podporządkowaniu sobie innych. Niektóre z moich dzieci nie wierzą, że mój syn i ja nie przestajemy was ostrzegać i wyjaśniać wam pracę i działanie wiernych dzieci Bożych. Wzywając nieustannie do nawrócenia ludu mego syna, posyłam to słowo, aby stało się bodźcem do tego, by każdy w sposób wolny podjął decyzję albo o przyjęciu i podążeniu ku nawróceniu, albo o odrzuceniu i podjęciu innych środków i oddać się na złe drogi zatracenia. Moim obowiązkiem jako matki jest nie spocząć na moim wezwaniu. Moje serce płonie miłością do wszystkich dzieci, do wszystkich. Nadeszła chwila, kiedy myśl i cel moich dzieci skupiły się na tym, co od dawna jest planem szatana, oddalić was od tego, co boskie, aby wejść w dzieło i działanie człowieka, aby zawładnąć tym, co boskie, aby zwieść człowieka i wziąć go w swoje szpony. Ileż to było moich wezwań. Ileż bólu doświadczyła ludzkość z powodu złego dzieła i działania człowieka, który z obojętnością patrzył na życie i cierpienie niewinnych stworzeń. W tej chwili, z powodu ciągłego zanieczyszczania ziemi, organizm człowieka stał się osłabiony, bardziej odporny na leki, a choroby pojawiają się z całą mocą. Moje dzieci, III wojna światowa nie jest utopią, ani nie mówię wam o niej po to, aby wzbudzić w was strach, ale po to, abyście byli czujni i słuchali moich słów, ponieważ po walce o przywództwo nad światem, wojna ta osiągnie punkt kulminacyjny w wojnie o posiadanie wody. Zanieczyszczenie tej cennej cieczy, niezbędnej do życia, spowoduje, że różne kraje będą walczyć o posiadanie wody. Ten płyn, którym gardzicie, który pozwalacie tracić, jakby był niczym, ten płyn, dzieci, stanie się ostatecznym powodem III wojny światowej. Ufność tego pokolenia jest przyczyną pragnienia władzy i pychy. Ten, kto ma dobrobyt, chce więcej i więcej, ten, kto osiąga sukcesy zawodowe, pragnie tego, czego nie mają inni, ten, kto zdobył dobro materialne, chce mieć najlepsze i największe dobro materialne, aby być podziwianym. Ale w relacji z Bogiem nie zamierzają wzrastać i stać się blisko Niego, lecz pragną zajmować honorowe miejsca w grupach parafialnych lub być wśród tych, których można rozpoznać przy ołtarzu, i być podziwianymi przez braci i siostry. Widzę,
że niektóre z moich dzieci uczestniczą w tym, co widzą oczy ich braci i sióstr, ale ich postępowanie duchowe nie jest zgodne z ich codziennym życiem. Mój syn nie chce, abyście pozostali na jakimś miejscu, aby was podziwiano, ale aby każdy z was błyszczał i aby w każdym z was było gorące pragnienie uczestniczenia we wszystkim, co dotyczy właściwego postępowania i duchowego wzrostu waszych braci i sióstr. Nie bądźcie przeszkodami dla waszych braci i sióstr, nie bądźcie nosicielami duchowej zawiści. Nie obciążajcie tych, którzy służą Bogu z duchem dobrowolnym i pamiętajcie, że Syn mój daje pokornym i prostym sercem swoją wolę. Widzę, jak kościoły płoną ogniem w buncie, który zaczyna się przeciwko ludowi mojego Syna i jego instytucji. Moje dzieci nie zatrzymują się, aby pomyśleć sercem. Nie wierzą, że wykuwają swoją własną duchową destrukcję. Kościół można odbudować, działanie przeciwko Bogu jest wielkim grzechem i modlę się, aby pokutowali, zanim nadejdzie noc. W tej chwili jest tak wielu, którzy wydają oświadczenia na temat ostrzeżenia i słyszę, jak podają fałszywe interpretacje tego, czym naprawdę jest ostrzeżenie. Ten wielki akt miłosierdzia dla ludzkości jest osobisty, a jednocześnie dla całej ludzkości. Jest on osobisty, ponieważ każdy zobaczy siebie takim, jakim jest, a dla ludzkości dlatego, że wszyscy zobaczą, jak dwa ciała niebieskie zderzające się w wielkiej odległości od Ziemi spowodują wielkie światło i ogień, który spadnie w niektórych miejscach na Ziemi, na chwilę przed ostrzeżeniem. Moje dzieci, ostrzeżenie nie jest gwarancją nawrócenia dla całej ludzkości, lecz przeciwnie, ci, którzy się zbuntują, widząc, że popełnili tak wiele przewinień, będą bardziej nieprzejednani wobec ludu mojego Syna. Umiłowany ludu Syna mego. Terroryzm nasila się, przygotowuje się do uderzenia swoimi złymi działaniami. Ziemia bardziej się trzęsie, linie uskoków istniejące w głębi ziemi są kolejno wstrząsane i moje dzieci będą cierpieć z powodu trzęsień ziemi o coraz większej intensywności. Komunizm czeka, przebrany za dobro, aby w tej chwili przejąć władzę. Morze zostaje wzburzone i przenika do lądu, odsłaniając zło, jakie spowodowało zanieczyszczenie. Wystąpią zjawiska, które spowodują, że żegluga morska zostanie na jakiś czas wstrzymana. Umiłowani moi, nie karmcie się zatwardziałością serca, przybądźcie do Boga z sercem, pozostawiając pewność siebie i sądy, które wydajecie. Wzywam was, abyście patrzyli na mnie, abyście szli razem ze mną, abym mogła was prowadzić do mojego Syna, pamiętając, że życie moje jest życiem skoncentrowanym na Chrystusie. Wypełniajcie przykazania i bądźcie nosicielami błogosławieństw. W ten sposób pomnożycie dobra niebieskie. Kocham was, błogosławię was.